Czy doświadczyliście kiedyś paraliżu sennego? Jeśli tak, to na pewno pamiętacie ten obezwładniający strach i wrażenie, że wasz mózg pracuje na najwyższych obrotach, ale ciało nie reaguje na żadne impulsy, zupełnie jakby było martwe. Często w takich chwilach mamy wrażenie, że nie jesteśmy sami. Otaczają nas czarne postacie bez twarzy i różne cienie. Czasami ludzie podczas paraliżu sennego leżą z szeroko otwartymi oczami, a tuż nad nimi pochyla się twarz jakiejś przerażającej istoty. Niestety są tacy, którzy zmagają się z tym koszmarem co noc. Czy zastanawialiście się kiedyś, co takiego może nas spotkać po zmroku? Jakie byty mogą przejąć nad nami kontrolę, kiedy jesteśmy pogrążeni we śnie lub leżymy zupełnie sparaliżowani we własnym łóżku? Jeśli chcecie wiedzieć, jakie straszne rzeczy mogą nas spotkać tuż po zmroku, to ten film jest dla was. Na pewno słyszeliście o świadomym śnie. To stan, kiedy śnisz i doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. To właśnie wtedy jesteśmy w stanie dowolnie kontrolować nasz sen i spełniać nasze najskrytsze marzenia. Kiedy będąc w takim stanie spojrzymy w lustro, nasze odbicie może się okazać zniekształcone lub będzie go całkowicie brakować. Próbując połączyć ręce, obie przejdą przez siebie. W świadomym śnie możemy odczuwać rzeczywisty ból. Może się też zdarzyć, że w pewnej chwili nasz mózg zda sobie sprawę, że jesteśmy we śnie, z którego może nas wyrzucić, że człowieka natychmiast ogarnie paraliż senny. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nasze ciało nie zdążyło się jeszcze obudzić, a z cienia zaczynają się wyłaniać nocne mary. Ja przechodziłam przez to nieraz i nie polecam tego nikomu. Zespół eksplodującej głowy to łagodne zaburzenie snu z grupy parasomnii, który polega na epizodycznym pojawianiu się podczas zapadania w sen lub wybudzania się halucynacji słuchowych, najczęściej pod postacią głośnych dźwięków, przypominających wybuch bomby lub strzały. Po takim wystrzale można odczuwać prawdziwy ból głowy albo krótkotrwałe halucynacje wzrokowe. Zdarza się też, że przed zaśnięciem nagle słyszymy strzępki rozmów zupełnie obcych ludzi, jednak nie sposób cokolwiek z tego zapamiętać. Podczas zasypiania pojawiają się też skurcze, które naukowo określane są jako hipnagogiczne szarpnięcia. Dlaczego mózg płata nam takie figle? Istnieje wiele teorii, co może powodować te przypadkowe ruchy. Takie szarpnięcia mogą być zupełnie przypadkowe lub mogą być wywołane przez niektóre wyzwalacze, takie jak dźwięk lub światło. O stanach przypominających paraliż senny mówiono już w starożytności. Możliwym jest, że po raz pierwszy przedstawił to szwajcarski malarz Fuseli na swoim obrazie Nocna Mara. Obraz ten przedstawia śpiącą kobietę i odgrywający się wokół niej sen. Na klatce kobiety siedzi demon, a przy łóżku koń z wytrzeszczonymi oczami. Dokładnie takie uczucia opisują ofiary paraliżu sennego. Nie mogą oddychać, zupełnie tak, jakby na ich klatce znajdował się wielki ciężar oraz nie opuszcza ich nieprzyjemne wrażenie bliskiego towarzystwa nieznanych istot. Czy podobny stan jest wytworem naszego umysłu? Czy może skrywa się za nim coś znacznie groźniejszego i realnego? Okazuje się, że nawet eksperci nie mają pojęcia, co powoduje paraliż senny i jak się przed nim skutecznie obronić. Nie sposób samemu się obudzić i wyrwać z odrętwienia, tylko co jedynie można przeczekać ten stan zupełnego odrętwienia. Czy paraliż senny da się jakoś wytłumaczyć za pomocą definicji naukowych, czy może to raczej stan związany ze światem nadprzyrodzonym? Ja sądzę, że to i to, a wy jak myślicie? Co noc śnimy różne sny, których rano nie pamiętamy, jednak niektórych co noc nawiedza jeden i ten sam sen. Może on być przerażający, nie mamy w nim wpływu na przebieg sytuacji. Są to głównie sny z czasów szkolnych. Jesteśmy nadzy i ktoś nas goni i ledwo co mu umykamy. Badania wykazują, że to nasz mózg celowo przywołuje wizje senne, w których ukryte są nasze problemy i ich rozwiązanie.
Jednak czasami niełatwo się dowiedzieć, o co w nich właściwie chodzi. Kiedy jednak już się to uda, sen się kończy, a my jesteśmy wolni. Czasami budzimy się rano z niejasnym wrażeniem, jakby sny chciały nam coś przypomnieć lub przed czymś nas ostrzec. Jest wiele przypadków, kiedy w snach przyszło ostrzeżenie przed katastrofą czy wypadkiem. Niektóre badania wykazały, że śpiący ludzki umysł jest w stanie świadomości, dlatego uważa się, że śpiący ludzie widzą znacznie więcej i są w stanie ujrzeć przyszłe wydarzenia. Lunatykowanie jest jedną z najbardziej znanych dolegliwości, jaka może nas spotkać w trakcie snu. To szczególny stan, w którym ludzki umysł jest uśpiony, ale ciało działa na pełnych obrotach. Znane są przypadki, w których lunatyk ściął trawnik, jeździł na motorze, namalował niesamowity obraz, przygotował jedzenie na następny dzień, czy dyrygował orkiestrą. Może to brzmieć nieco śmiesznie, ale lunatykowanie może się też skończyć tragicznie. Słyszało się również przypadki, w których lunatykowanie zakończyło się morderstwem.